Cześć kochani. Jak zwykle bardzo serdecznie Was witam na kanale Barwy Zdrowia, Janusz Dąbrowski. O czym dzisiaj porozmawiamy i kogo mamy za gościa, to za chwileczkę. E, Zadaję sobie pytanie, takie nieraz często, że dlaczego dbając o zdrowie, bo ja jestem od profilaktyki zdrowotnej, dbając o zdrowie codziennie, starając się, łykając jakieś powiedzmy supelki, ucząc się, pijąc czystą wodę i tak dalej, często zupełnie nieświadomie robimy coś zupełnie odwrotnego. Co mam na myśli? A więc, tak jak powiedziałem, pijemy czystą wodę, kupujemy świetne kosmetyki, oglądamy składy i tak dalej, a potem myjemy kuchnię, łazienkę, sprzątamy, zmywamy naczynia środkami, o których zazwyczaj nic nie wiemy, bo one stoją na półkach w sklepach, bierzemy z półki jakieś tam różnego rodzaju środki, nawet nie czytamy, nawet nam się czasami nie chce, no bo to są środki takie typowe, bo to nie dotyczy mojego ciała, tylko dotyczy podłogi, ścian, naczyń i tak dalej, i tak dalej. I teraz słuchajcie, ja się też łapię w takie nieraz pułapeczki, dopiero ktoś mi zwraca uwagę, przepraszam, taki przydługi wstęp, ale mój gość, albo czego strasznie nie lubię, gościnni, ale to ponieważ lubię prowokować ludzi, więc tak czasami jest, tak mówię. Kiedyś, wiele lat temu, prowadzę wykłady w Zawierciu, hotel Zawiercie, potężne, no i przerwa, wianuszek ludzi wokół mnie i tam ludzie pytają, panie Nuszu, a co jak na bolące gardło? Ja tam zaczynam kombinować, takie suple, to, tamto, siamto, zgodnie z prawdą, oczywiście z doświadczeniem, a podchodzi do mnie taki Romek, Polak akurat z Ukrainy, on tak zaciągał troszeczkę i mówi, o Janusz, emergency spray. A to był taki kosmetyk, taki, mam go gdzieś tutaj nawet, o, mam na półce, tak, gdzieś tam, taki sobie coś i można, przepraszam, że na wizji, pokrzykać. A to jest kosmetyk, bo jest napisane, zawiera 18, jak dobrze pamiętam, różnego rodzaju ziół, między innymi również aloes, który nie jest oczywiście ziołem, ale składniki. Ja mówię, jak? No to przecież to jest kosmetyk. Ale mówi, no ale Janusz, посмотри, tak trochę po rosyjsku, po ukraińsku, po polsku, no zobacz jaki skład. Aloe, mnisze lekarskie, nagietek, eukaliptus i tak wymienia. A ja mówię głośno, ja mówię, słuchajcie, zobaczcie, ja stary Remiecha dałem się wprowadzić w maliny, bo to jest kosmetyk. I to jest taka kalka myślowa, jak kosmetyk, to już tylko do użytku zewnętrznego. A nawet znając skład, nie przyszło mi do głowy, żeby ewentualnie można było użyć do czegoś innego. I dzisiaj mówię, słuchajcie, ktoś ma jakiś problem, to nawet możecie to pić, bo znam skład. No i dobrze. I teraz, kochani, to tylko świadczy o tym, że czasami nieświadomie, nie mając pewnego pojęcia, robimy jakieś takie głupstewka. I dzisiaj będziemy o tym mówić. I z tego względu, zwłaszcza, że moim i waszym gościem jest pani Karina Szarama, współtwórczyni polskiej marki Clareko. Karinko, witam cię serdecznie, ale za chwilkę się przywitasz sama z gośćmi. I Karinka razem ze swoją jakby współsprawczynią tego, co zrobiły, od lat Karinka uczy ludzi i udowadnia, że skuteczne sprzątanie nie musi opierać się o agresywną chemię kompletnie. Porozmawiamy o tym, jak na przykład stworzyć w bardzo prosty sposób prawdziwie ekologiczne sprzątanie, bo u nas się nadużywa tego przedrostka eko i tej nazwy ekologiczny. A więc czy można stworzyć system naprawdę zdrowy, dbałości o dom, w ogóle o całe mieszkanie, o samochód, o po prostu podwórko, najbliższe otoczenie. I porozmawiamy o tym, dlaczego warto wspierać polskie firmy, bo Karina prowadzi firmę, a ja wielokrotnie powtarzam, że warto wspierać polskie firmy, polskie pomysły, polskie produkty, ale o tym porozmawiamy sobie troszeczkę później. Cześć Karinko.
Dzień dobry, witam serdecznie. Cieszę się, że w końcu dostąpiłam zaszczytu otrzymania głosu po tak długim wstępie. Ja tak długo, taki tak zwany huk nieraz robię, taki wstępik, zupełnie celowo, czasami komuś się to się nie podoba, no ale jestem gadułka. Można mnie nie lubić, ale trzeba zaakceptować, jeżeli chcecie dalej pójść, dalej chcemy po prostu pójść. Dobrze, Karino, e, Clareko, twoja firma, zaczęła się, o ile wiem, od takiej zwykłej ludzkiej ciekawości i troski o zdrowie własnej rodziny. I powiedz mi, co było takim momentem szczególnym, który sprawił, że razem z twoją kumpelą, koleżanką, bo wiem, że we dwójkę chyba prowadziłyście pewne pomysły, najwyżej wyprowadzisz mnie z błędu. Jaki to był moment, który stworzył, gdzie powiedziałyście, słuchaj, musimy stworzyć, słuchaj, dziewczyno, do siebie, do koleżanki, musimy stworzyć zupełnie coś innego niż to, co stoi na sklepowych półkach. Od czego to się zaczęło? A to było takie nic specjalnego, a jednak, bo połączyła nas taka bardzo malownicza wieś warmińska pod Olsztynem. Niewielka miejscowość licząca niespełna 300 mieszkańców, gdzie sąsiad od sąsiada ma do siebie tyle, że musi przejść przez las albo przez dużą łąkę. I jak się spotykałyśmy na spacerach, któregoś razu doszłyśmy od rozmowy do rozmowy, ponieważ Marta, z którą zakładałyśmy Clareko, zajmowała się już wtedy taką produkcją kosmetyków dla siebie samej, czyli miała pojęcie o tym, miała bardzo dużą wiedzę i dużą świadomość na temat tego, jak naturalnie i bezpiecznie przygotowywać sobie pewne podstawowe produkty. I męczyło nas bardzo to, czym sprzątamy nasze domy, bo miałyśmy już dużą świadomość, to o czym wspomniałeś, dotyczącą czy jedzenia, czy kosmetyków. To, co jest obserwowane już w bardzo dużej części społeczeństwa, gdzie zwraca się uwagę na to, co jest na etykiecie, co kupujemy do jedzenia, co nakładamy na twarz, na skórę. A my szukałyśmy dalej. Bardzo nie godziłyśmy się na to, żeby sprzątać w rękawicach, że sprzątanie musi być taką dla nas niebezpieczną czynnością, bo trzeba było z domu dzieci wyprosić na trochę, chcąc posprzątać toaletę, czy wpuścić do wanny najpierw kogoś, a potem sama z niej korzystać, żeby się dopłukało to, co się nie dopłukało podczas sprzątania. No i stąd pojawił się pomysł taki popróbowania z produktami do sprzątania, stworzeniem dla siebie, bo to na początku w ogóle nie miało zamysłu budowania marki, sprzedaży, stworzeniem dla siebie, tak żeby sobie posprzątać bezpiecznie, naturalnie z produktów, które przygotujemy same. Obdarowałyśmy tym wszystkich znajomych. Tak, no, bo zrobiłyśmy więcej, więc nie miseczkę, tylko wiaderko. I się zaczęło. No i dostawałyśmy taki feedback, jejku, to jest wspaniałe, weźcie, zacznijcie to produkować, sprzedawać. A nie trzeba było nam dużo, bo tak naprawdę moje doświadczenia, Marty doświadczenia gdzieś z wielu lat spowodowały, że bardzo, może nie było to jakimś projektem nie do zrealizowania, tak? Dosyć sprawnie przeszłyśmy przez proces przygotowywania pomysłu, konceptu, projektu, opakowań, bo dzisiaj już, znaczy dzisiaj sobie zadaję to pytanie, że czy gdybym wtedy wiedziała to wszystko, z czym trzeba się mierzyć, będąc producentem, ile po drodze jest trudności do pokonania, czy bym się tego podjęła. Pewnie ta nieświadomość spowodowała, że tak prężnie zrealizowałyśmy to na początku. Miałyśmy potknięcia, bo robiłyśmy pierwsze próby, pierwsze produkty i produkty były świetne, ale bardzo chciałyśmy, żeby były ekologiczne, a okazało się, że opakowania, w które pakujemy, te pierwsze, które byłyśmy w stanie kupić, nie będąc dużym przedsiębiorstwem, a korzystałyśmy tylko z tego, co jest dostępne na rynku, tak dla takich zwyczajnych konsumentów, nie hurtowników. Okazało się, że spakowałyśmy te nasze wspaniałe, piękne, zdrowe, naturalne, bezpieczne produkty w niefajne opakowania, zupełnie nie mające nic wspólnego z tym, do czego dążyłyśmy. Więc przyszłyśmy taką bardzo długą drogę. Miałyśmy to szczęście trafić pod opiekę w ręce bardzo fajnych, bardzo mądrych ludzi, którzy prowadzili szkolenia. Jedna z organizacji Odzysku Opakowań miała taki cykl spotkań wyjazdowych, do których zostałyśmy dołączone. Miałyśmy okazję odwiedzać
wysypiska śmieci, sortownie, recyklerów, O, poznać od kuchni to, bo to też jeśli chodzi o ekologię, o dbanie o środowisko, to nie to, czego używamy, ten wsad, ale też to opakowanie ma duże znaczenie. No i to była bardzo duża lekcja, która nam pomogła dobrać odpowiednie opakowania i wyruszyć w świat z produktami, zacząć je sprzedawać. niesamowita akcja, tym bardziej, że no powiem tak, że ja jestem pełen podziwu dla ludzi, którzy prowadzą tak zwany tradycyjny biznes. Ja też mam spółkę ZOO, zajmuję się tym, czym się zajmuję, czy profilaktyka zdrowotna, wydawanie moich książek, piszę i tak dalej, więc niektórzy też mówią, Boże, ale jak ty to robisz? Ale kto ci składa? Kto ci to? Ja sam wszystko to robię, tylko zlecam do drukarni i sprawa załatwiona. Ale z kolei, tak jak w waszym przypadku, zorganizować od podstaw firmy produkcję, a więc to wszystko, o czym ty mówiłaś, zadbać o opakowania, o surowce, o tą ścieżkę biurokratyczną, bo rozumiem, że najprawdopodobniej musiałyście uzyskać zezwolenia sanepidowskie, jakieś tam inne, jakieś certyfikaty, jakieś różne po prostu historie, to dla mnie to byłaby po prostu mordęga. Ja akurat do tego się nie nadaję. Chyba że to byłoby gotowe, to ja ewentualnie, bo miałem takie doświadczenia, mogę już to po prostu pociągnąć. Ale posłuchaj, zaczęłyście wytwarzać produkty tak zwanej chemii gospodarczej. Czy naprawdę chemia gospodarcza może stać się problemem zdrowotnym? Bo wielu z nas, konsumentów, uważa, że jeżeli produkt jakiś pojawia się na półce, jest w sprzedaży, to musi absolutnie być bezpieczny, bo ktoś tego dopilnował. No ja ze swojej strony zajmuję się profilaktyką zdrowotną i nieraz mówię, posłuchajcie, zachodzimy do sklepu, dużo powierzchniowych sklepów, są półki z żywnością i ze zdrową żywnością. To nie ukrywam, że wzbudza to we mnie, najdelikatniej rzecz ujmując, bardzo pejoratywne odczucia. Jeżeli tu jest zdrowa żywność, to To gdzie jaka jest taka jest tamten? po drugiej stronie, tak? Przecież to się Dokładnie. w głowie nie mieści. Dobrze. I mamy w tych samych sklepach działy, a więc tam Mhm. są półeczki, mięsko, tam, siam to wam. To jest chemia. Jak się Mhm. wchodzi na taki dział, to się czuje nawet tą woń i tak dalej, i tak dalej. Powiedz mi, są na pewno substancje, które mogą wzbudzać w nas pewne wątpliwości. Na co świadomy konsument również tych produktów powinien zwracać uwagę, jak Wiesz co, odróżnić znaczy, to tego jest, bezpieczeństwa. znaczy oczywiście rynek jest pełen produktów, które są oznaczone, że są ekologiczne, czy w wielu procentach naturalne. I konsumentowi trudno jest zrozumieć i dopasować i dobrać. A po drugie, kto ma czas, tak? Nie oszukujmy się, kto ma Tak, czas stać w sklepie i czytać tak. i się zastanawiać nad tym, co kupuje. Idzie do półki z żywnością bio i ekologiczną i bierze i też nie weryfikuje, bo wierzy w to, że ten produkt przeszedł jakąś ścieżkę, która dopuściła go do położenia na tej półce konkretnej, tak? My pracowałyśmy, my w ogóle funkcjonowałyśmy inaczej, bo chodziłyśmy po sklepach i czytałyśmy etykiety. Był taki czas, że czytałam etykiety każdego produktu spożywczego, co kupuję i co tam jest w środku, zanim go kupiłam. Tak samo z kosmetykiem. Czy jeżdżąc na targi ze swoimi produktami, miałyśmy do czynienia z wieloma wystawcami kosmetyków i mogłyśmy sobie to weryfikować i sprawdzać. Natomiast właśnie wszyscy zapominamy o tym, że dobrze, za to, co powiedziałeś na początku, zadbamy, to też bardzo mocno podkreślałyśmy, że dbamy już o jedzenie. Załóżmy, że mamy już taką dużą świadomość, że kupujemy świadomie, dobieramy te produkty, nawet kupujemy gdzieś na lokalnych ryneczkach, targowiskach, żeby te produkty miały jak najkrótszą ścieżkę i były faktycznie bezpośrednio od dostawców, to samo z kosmetykiem. A potem co? Piekarnik, pieczemy w piekarniku, który był wcześniej umyty, całą tablicą Mendelejewa, tak? Wszystkimi substancjami toksycznymi, bo czym czyścimy piekarnik? Czymś bardzo silnym. Tym Czym... żrącym, powiedzmy, na Mhm. chęć. Teraz musimy sobie zadać pytanie, ja bym w ogóle zaczęła od tego, wtedy zadajmy sobie pytanie, kiedy w tym piekarniku się wypaliły te wszystkie substancje, składniki, których użyliśmy do czyszczenia. Zmywarka. Kiedyś i to też to
internet jest pełen różnych badań, doświadczeń, można poczytać. My miałyśmy okazję spotkać kiedyś na targach studentkę, opowiedziała nam o swoim badaniu z zajęć. Zrobiły dziewczęta badanie na zajęciach, ile płukań wymaga talerz, żeby spłukać z niego taki klasyczny płyn do mycia naczyń. 7 płukań, żeby nie było śladu po tym płynie. To teraz Płukań? Ja nie mam na to dokumentu, to była dziewczyna, która Rozumiem, robiła ale doświadczenie, tyle ale się dowiedziałaś, jestem w tak, stanie jej tak. wierzyć, że no można sobie to poćwiczyć. 7 płukań im wyszło na ćwiczeniach, żeby spłukać pozostałości płynu. To teraz zmywarka do naczyń. Używamy silniejszych produktów. Wyjmujemy te talerze pachnące tym płynem, którego używamy w zmywarce, tym płynem dostępnym na półkach sklepowych. One są czyste, bo tam są substancje znowu użyte silne, one są czyste, błyszczące, tam są, jeśli są błyszczące i pachnące, to co? Kładam sobie na talerz jedzenie z tym błyszczącym, pachnącym czymś, co zostało na tym talerzu. Na błyszczacz na przykład jakiś. Dokładnie. Teraz wanna. Ja naprawdę, jak nie miałam swoich, zanim miałam swoje produkty, zanim powstało Clareko, to ja pierwsza nie wchodziłam do wanny do kąpieli po sprzątaniu łazienki. Jak miałam psa, to nie pozwalałam mu wejść do łazienki, kiedy szorowałam toaletę tym silnym środkiem, którego używa się w wielu domach, bo znam takie domy, gdzie musi pachnieć tym czymś mocnym, dopiero wtedy jest potraktowany dom za posprzątany. A co wystarczy zrobić? To nawet już nie trzeba jakiejś dużej wiedzy i doczytywania się w etykietach, bo też ja nie chciałabym się dać zwariować i przestać ufać już wszystkim i wiedzieć, że jak biorę z półki, coś, co ma opisane, że jest w iluś procentach naturalne, no to zakładam, że jest, że jeśli ma certyfikat ekologiczny, to ma. To faktycznie zostało to przebadane, dopuszczone. Nasze produkty nie mają certyfikacji, bo my używamy do tworzenia zapachów naturalnych olejków eterycznych. To się trochę nie ma z certyfikacją, a zapachy, to zaraz do nich wrócę, ale jeszcze chciałam dodać do sprzątania, właśnie żeby nawet nie musimy tak dokładnie mieć szerokiej wiedzy, ale czym sprzątały kiedyś nasze babcie? Przecież nie było tej ciężkiej chemii, która jest dzisiaj dostępna, która tak naprawdę tworzy nam ten błysk tak po prostu. Wylejemy i się świeci, tak? I się błyszczy. Octem sprzątały sodą, sprzątały kwaskiem, tym, co miały dostępne w domu. I teraz, jeśli ktoś nawet nie chce kupować środków zmieszanych gdzieś z jakiejś manufaktury jak nasza, to może sam. Ja bardzo polecam. Ja nie mam kłopotu z tym, żeby polecać i mówić, jak łatwo można zrobić sobie podstawowe produkty do sprzątania, bo mało jest osób, które będą systematycznie sobie je robiły, bo dzisiaj sobie zrobią, jutro im się już nie będzie chciało, więc wtedy zapraszam do zakupu u nas do bezpiecznej, naturalnej chemii. I teraz ocet. Ma ostry zapach. Ale nie jest taki ten zapach dla nas groźny, jak ten zapach, którego używa się w wielu domach do sprzątania. Ja mogę wejść do łazienki, pooddychać, ewentualnie inhalację sobie przeprowadzę przy okazji. Nic się nie dzieje. No dokładnie. I teraz substancje zapachowe. To są już badania, można poszperać w internecie, poczytać, bo są badania, które mówią o tym, że te sztuczne wszystkie substancje zapachowe są dla nas bardzo, bardzo niedobre. Przypuszczalnie wiele alergii, różnych schorzeń bierze się od tego, że w domach się używa bardzo dużo produktów, które zawierają sztuczne substancje zapachowe, no bo tego jest pełno na rynku, tak? Jedziemy do znanego sklepu meblowego i tam na paletach stoją te pachnące świece. I na pewno każdy, będąc na zakupach, przywozi sobie co najmniej jedną taką do domu. Jak cudownie pachnie, ale No właśnie, i tu się trzeba, to jest bardzo zastanawiające. Są też badania, i te badania też są dostępne w internecie, to są badania takie wieloletnie, naukowe, teraz już nie pamiętam, czy to skandynawskie, czy amerykańskie, bo któryś z naukowców to przeprowadzili. I one były prowadzone na grupie gospodyń domowych przez jakiś dłuższy okres czasu. I wykazano w tych badaniach, że te
panie, które przez całe życie ich praca polegała bardziej na zajmowaniu się domem, nie miały do czynienia z przemysłem, czyli nie były narażone na jakieś substancje w pracy, w miejscach pracy, tylko to, co używały w domu może tak, ten kontakt z niebezpiecznymi substancjami, silnymi substancjami chemicznymi miały w domu podczas sprzątania. I one miały bardziej zniszczone płuca niż użytkownicy, którzy pracowali, nie wiem, gdzieś tam przy maszynach, czy przy samochodach, czy wydawałoby się teoretycznie bardziej narażeni, tak, na jakieś straty wewnątrz w organizmie. Więc to jest zastanawiające i ja bym się też zastanawiała, ja przynajmniej zawsze się zastanawiałam nad tym, jak coś może mi tak sprzątnąć, wyczyścić do takiego bardzo jasnego, ładnego, szybko, czystego, tak po prostu od razu. To musi być silne. A jak jest silne i mocne i jeszcze ma intensywne zapachy, no to pewnie... Działa, działa. Tak, działa. Teraz większość osób sprząta w rękawicach. Dlaczego? No bo wiemy, co się dzieje z naszymi dłońmi, kiedy używamy takich zwykłych środków czystości, jak nasze dłonie potem cierpią po takim sprzątaniu. A można znaleźć inne rozwiązania i zacząć sprzątać prostszymi substancjami, prostszymi środkami i nie narażać się na to. Mówisz coś bardzo ciekawego o tych zniszczeniach dłoni i tak dalej. A, żebyśmy się dobrze rozumieli, Kalinko, to nie jest wywiad, to jest rozmowa. Więc dlatego pozwalam sobie czasami na wtręty dłuższe. Ja oczywiście. Ale miałem takie kiedyś doświadczenie. Ja się mówię, że zajmuję profilaktyką zdrowotną i był czas, że jeździłem po całej Polsce, miałem tysiące znajomych autentycznie. I oni z całej Polski nieraz dzwonili z prośbą do mnie o jakieś konsultacje, podpowiedzi za free, bo ja też daję to za free. Powiedzmy, ktoś dzwoni, trzeba po prostu człowiekowi pomóc, bo jest problem. I pamiętam kiedyś moi znajomi restauratorzy z Kielc dzwonią i pytają, mówi Janusz, może ty coś po prostu pomożesz, ale co się dzieje? No mamy dziewczynę, zatrudniliśmy chyba 2 czy 3 miesiące, po prostu pracuje. I po prostu zaczęła jej skóra z rąk schodzić. Okropnie, no zwłaszcza dla dziewczyny, dla każdego jest problem. I ja mówię, ale czym ona się zajmuje? Ona zmywa naczynia, bez rękawic? Nie. A to co ona robi? I to była dłuższa oczywiście rozmowa, bo trzeba to rozkminić, że tak powiem. Okazało się, że oni tam wyciskają sok z pomarańczy i ona obiera te pomarańcze, te wszystkie rzeczy. I ma do czynienia z tą skórką I pomarańczy. ma do czynienia z tą skórką i od razu, ale to wiecie, ja mam tak czasami takie przebłyski, nie sam z siebie, tylko jakby wszechświat podpowiadał, bo jak pytałem, czy pracuje, zmywa naczynia, czy w rękawicach, czy to, czy nie, ale co dalej robi? Od razu mi oświeciło, bo ja wiedziałem, co jest, czym są impregnowane, przepraszam, owoce cytrusowe i zmazali jakieś inne świństwa, trucizny, po to, żeby one nie pleśniały i tak dalej. Ja mówię, słuchajcie, jak najszybciej odstawcie to dziewczynę. Ona musi mieć taką karencję, że tak powiem. Niech czym się innym zajmie, a następczyni, ewentualnie ktoś to będzie robił, musi to robić w rękawicach. Wyobrażacie sobie? A my mamy, nawet jak kupujecie, kochani, cytryny, czasami pomarańcze i tak dalej, to ten zapach tej skórki to nie jest prawdziwa cytryna, każdy kojarzy, tylko ma jakiś, ale już nie daj Boże, wrzucić do herbaty, w ogóle to nie jest dobre połączenie, w ogóle do herbaty plasterek cytryny, to jest inna sprawa, ale ze skórką i ta herbata jest czymś takim chemicznym, cuchnie zwyczajnie. I to mnie uzmysłowiło, jakie są niebezpieczeństwa. A teraz, jeżeli mamy środki tak zwane czystości w domu i nie pracujemy w rękawicach, to już jest problem. Ja też w domu zmywam, akurat mieszkam na Podlasiu, domek mieszkam tu z mamą, bo się muszę opiekować nią i tak dalej. Starsza jest bardzo pani. I nie mamy tu zamrażarki, bo przyjechałem kilka lat temu, powiedziałem, że będę musiał wrócić tutaj, więc zmywam, tak? Więc ja mam dłonie odporne, ale one się wysuszają. Więc jest problem. Czym myć? Odkryłem zupełnie inną rzecz, bo firma, z którą z kolei współpracuję, ma świetne mydełka aloesowe. Mydło wpłynie.
okazało się na zasadzie tego emergency, który wam pokazywałem, Mhm. ja spróbuję, czy się nie da myć. Świetnie się myje i nie ma problemu, bo to jest naprawdę rewelacyjne eko i tak dalej, i tak dalej. Nie mniejsza z tym. Dobrze, Karynko, czy można stworzyć cały jakby system eko, prawdziwie eko dla całego domu? Bo wiadomo, że mamy dom, w domu są pokoje, łazienka, kuchnia, a więc i meble, i podłogi, i naczynia, ale mamy zwierzęta, mamy ogród, mamy taras, który czasami zarasta jakimiś tam glonami i tak dalej, i tak dalej. Mamy samochód, ale mamy też opakowania albo jednorazowe, albo może wielorazowe możemy używać, albo na przykład możemy uzupełniać, czyli to zdaje się fachowo nazywa tu pod ściągą Refill. refille, tak, refill i tak dalej. Czy jakoś tam poprawisz mnie? Jak to jest u was? Jak byście to zorganizowały? Czy to jest jakaś całościówka, czy tylko są wybiórcze parę rzeczy i tyle? Nie, no, w ofercie mamy wszystko, możemy ogarnąć cały dom, tak? Całe otoczenie, łącznie nie wiem, z wejściem przed. Ale chciałam jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo ja myślę, że takie najłatwiej mi się dociera, bo uświadamia ludzi, którzy mają domy z własną oczyszczalnią przydomową. I teraz oni zaczynają, ci użytkownicy takich przydomowych oczyszczalni zaczynają rozumieć, że to, co wlewamy do zlewu, do toalety, ma wpływ na to, co się dzieje w tej oczyszczalni. Jak często Tak. muszą ją oczyszczać, jak często muszą ją uzupełniać w środki. I teraz, jeśli odelżymy tą chemię domową, bo to na tym polega, że ona będzie trochę, może troszeczkę mniej agresywna, przez to nie zawsze tak skuteczna jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, jak te komercyjne środki. Może mydło do mycia naczyń, bo my też mamy mydło do mycia naczyń w kostce. Nasze garmydło nie będzie tworzyło wielkiej piany podczas mycia, ale umyje, tak? Tylko jest, też trzeba się trochę przyzwyczaić, że to są inne produkty, inaczej się troszkę sprząta, że jak chcemy doczyścić osad w toalecie czy na zlewie, to musimy ocet czy inny produkt zostawić na trochę, dać mu popracować i wrócić przeszorować. Ja zawsze mówię, weź zalej toaletę, octem, idź sobie zrób herbatę, daj sobie troszeczkę relaksu i wróć przeczyść, tak? I posprzątane. Czy tak jak ja wchodząc pod prysznic, daję toalecie popracować ze środkiem, nie przeszkadza mi to, że jest to spryskane naszym produktem, bo on jest niegroźny, jest na bazie octu, zapach octu tylko mi towarzyszy w łazience. W tym czasie mogę być pod prysznicem, a wychodząc dokończyć sprzątanie toalety, więc nawet to sprzątanie odbywa się w międzyczasach. Czy jak myję umywalkę po tym, kiedy moja nastolatka 5. raz w ciągu dnia robiła make-up albo malowała sobie włosy, więc ona jest non-stop brudna, to używam naszego musu do czyszczenia, do którego nie muszę używać rękawic, czyli znowu pomiędzy myciem zębów a inną czynnością w łazience mogę umyć umywalkę. To dochodzi do tego, Ale że ja się boję dokładnie o pójść to chodzi. skorzystać, tylko Tak. ja się już boję pójść skorzystać z toalety, bo wychodzę sprzątając zawsze, bo przy okazji. Ale dzięki temu mam czas na inne aktywności, bo mogę posprzątać w międzyczasach, a nie sobie zarezerwować dzień na sprzątanie, bo muszę się wyposażyć w rękawice, zabezpieczenia i inne atrybuty. Natomiast wracając do produktów, tak, są produkty, którymi będziemy wycierać kurze, myć naczynia, prać nasze pranie, myć toaletę, nie obawiając się też właśnie o taką przydomową oczyszczalnię, ale jeśli mamy świadomość i dbamy o swoją przydomową, to też miejmy świadomość, co się dzieje w tych dużych oczyszczalniach i jakie mikstury zlatują tam, jak pewnie jaką dużą trudność mają te wielkie urządzenia w doczyszczeniu później tych spływających ścieków. Więc tak naprawdę wszyscy jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, bo jak zaczniemy tak drobnie od siebie i od tego, co oprócz jedzenia i kosmetyków, a jeszcze opakowań, już to jest też wielka historia, jak się robi zakupy, ile się przynosi śmieci z zakupami do domu niepotrzebnych, bo pakujemy w 15 torebeczek, a moglibyśmy zapakować luzem warzywa i nie pakować każdego pomidora w oddzielny worek. I znowu to jest kolejna część naszych działań. Tak samo te środki czystości, czy produkty do prania, których używamy w pralkach. To wszystko może być łagodniejsze,
zbliżone do natury, takie, które natura łatwiej przyjmuje, jest w stanie przejść z nimi w symbiozie, nie szkodzimy i możemy dbać o cały dom, o wnętrza wszystkich urządzeń, o przestrzenie, nawet mając psy, koty w domu. Nie musimy martwić się o. Ja mam psiaka i nie przejmuję się tym, że on wejdzie do łazienki, jak ja sprzątam, czy przejdzie po podłodze, którą przed chwilą Jak umyłam. poliże może podłogę, Do, załóż tak, i czy łyk. ja mam też taką psinę labradorkę, która jest bardzo uczulona na wiele rzeczy. Nie wiem, biedna, jak wchodzi do jeziora się wykąpać, to potem ją cała skóra swędzi, bo nie dosknie odpowiednio. Więc nawet jak się położy na swoim kocyku, który jest wyprany w łagodnym produkcie, to też jest to dla niej bezpieczne. Moja przyjaciółka specjalnie dla swojego psa bierze nasze żele do prania, bezzapachowe jeszcze do tego, żeby prać jego kocyki czy legowiska właśnie w takim produkcie, który później nie zrobi mu krzywdy, bo wiemy jak jest, jak pierzemy w proszkach czy płynach do płukania, używamy płynów do płukania tych, które utrzymują się potem za nami długo. Idziemy po ulicy i doskonale wiemy, którą markę ktoś użył do płukania odzieży, tak? Bo się ten zapach za nim unosi. I dlaczego się unosi? No bo oblepia tkaninę, zostaje i teraz idę spać w czystą pościel, Tak. znowu kolejny przykład, tak? Ale co na niej jest na tej pościeli? Muszę się zastanowić, bo ona jest czysta, wyprana. Pytanie, czym ja się otulam tam w tym łóżku wtedy? Tak. I jest jeszcze także z zapachami. My używamy tylko i wyłącznie naturalnych olejków eterycznych do tworzenia zapachów. One są o wiele łagodniejsze w pachnieniu niż te komercyjne środki z substancjami sztucznymi zapachowymi. I ja byłam ogromnym przykładem, sama na sobie sprawdziłam, jak na początku, kiedy próbowałyśmy sobie tych naszych produktów, testowałyśmy i używałam naszego płynu do zmiękczania w praniu i przez miesiąc wyjmowałam pranie z pralki i mówiłam, nie pachnie, nie pachnie, nie pachnie. No nie pachnie i nie pachnie i nie pachnie. Co się okazało? Ja byłam tak przyzwyczajona do tych silnych zapachów, miałam już to wszystko tak nieczułe na delikatne zapachy, o tak bym to powiedziała, że potrzebowałam miesiące takiej detoksykacji własnej, żeby zacząć odczuwać zapachy pochodzące z naturalnych substancji, takie delikatne, które są no, o wiele lepsze dla nas, ale łagodniejsze. I to nie znaczy, że nie pachnie, tylko jesteśmy tak bardzo zapakowani jak ten talerz, który wymaga 7 płukań, tak? Tymi wszystkimi substancjami, że potrzebujemy też czasu, żeby zacząć odczuwać to, co jest łagodniejsze. Mówisz tutaj, Karinko, o bardzo ciekawych rzeczach. Ja ciągle znajduję takie powiązanie z tym, co ja robię, bo na przykład mówiłaś o oczyszczalni domowej, domowej oczyszczalni ścieków, no ale gdzieś te ścieki muszą później trafić. Jak są duże miejskie systemy oczyszczania ścieków, to nam się wydaje, że ta oczyszczalnia oczyści dokładnie, a co z resztą? Więc dobrze, te wszystkie jakieś resztki trwałe można usunąć z wierzchu, zamienić to nawet na jakiś kompost, na inne rzeczy, pozornie tylko. Natomiast pozostaje jeszcze tak zwana frakcja płynna, Mhm. czyli nazwijmy to brudna woda. I gdzie to jest? Mhm. Do rzek i tak dalej, i tak dalej. A więc rzekami płyną ścieki, ale oczyszczone przecież. I ponieważ ja od wielu lat zajmuję się też wodą, bo jestem Mhm. że tak powiem, wielodziedzinowy, nazwijmy to tak, a więc odżywianie, suplementacja, woda, pola magnetyczne, wpływ i wiele, wiele innych rzeczy, otoczenie, rozwój duchowy, po prostu jakiś osobisty, mentalny i tak dalej, wszystko to trzeba razem spiąć, więc wiem doskonale, jaką wodę my pijemy, dlaczego dzisiaj mamy problemy na przykład z kranówką, ale to tak na Mhm. uboczu troszeczkę, ale ty o tym wszystkim mówisz, bo jeżeli czyste środki spływają, bo musi spłukać to wszystko, chociażby w łazience, to jednak spływa do kanalizacji. Nieważne, czy to jest domowa oczyszczalnia, czy też główna jakoś oczyszczalnia, nieistotne, szambo, nie szambo i tak dalej. Gdzieś to później się musi pomieścić, bo przyjeżdża wóz asenizacyjny, pobiera to i gdzieś tam znowu po prostu podaje. To wraca do natury, do otoczenia. I teraz pytanie, z czym to wraca? O, temat jest bardzo szeroki.
Jeszcze następny aspekt, alergie. Co się okazuje w badaniach naukowych, że w krajach tak zwanego trzeciego świata praktycznie nie ma alergii wśród dzieci. Mhm. No jak to przecież te dzieci chodzą brudne, czasami no, mają do czynienia z podłożem, z glebą i nie chorują na alergię. A te dzieci z tak zwanego cywilizowanego świata są często uczulone, więc sobie zadać warto pytanie, dlaczego. Dobrze, czyli ewentualnie uzgodniliśmy, że można stworzyć cały ekologiczny system dbałości o nasz dom. Mówiąc dom, to jest posesja ze zwierzętami, z samochodem i tak dalej. Zresztą ja się sam przekonałem. Posłuchajcie, dostałem od Rafała Stechyry, znaczy poprzez Rafała Stachyrę. Rafał, pozdrawiamy Ciebie, ewentualnie. Kiedyś całą dużą pakę z różnego rodzaju prezentami. Ja też wysyłałem prezenty do Rafała. On tam po prostu przesyłał innym, więc wysyłałem moje książki i dostałem paczkę. W każdym razie dysponuję resztką już produktów z waszej firmy, Clar Eco, i Mhm. przekonałem się, że naprawdę, słuchajcie, są rewelacyjne. Ja z takim troszeczkę, z takim trochę jakby niedowierzaniem i ty, Karinko, zrozumiesz, o co chodzi, no bo nie pachnie, bo to, bo tamto i tak dalej. Ale na przykład popryskam sobie lustro w łazience, rewelka. Zlew, pasta do czyszczenia, rewelka. Mhm. Mhm. Świetnie to wszystko. Pierwsze pranie jakieś, rewelka. Ważne, że nie Mhm. pachnie. Ale no, to się czuje w dłoniach, bo ja niestety jestem wszystkim tutaj. I kucharzem, i dostawcą, i no, po prostu zajmuję się wszystkim. Jestem taką kobietą, która żadnej pracy się nie boi. Śmieje się nieraz z siebie. I tak dalej. Okej, a więc można coś takiego po prostu zrobić. A teraz powiedz mi, Karinko, bo jesteście polską firmą, polską marką, małą, niewielką, w zasadzie taką, która działa, ja rozumiem, działa w całej Polsce, ale w zasadzie to była firma taka, przepraszam za słowo, taka na troszeczkę na prowincji, ale to jest polska marka i ja często mówię, promujmy polskie wyroby, dlatego że możemy poznać ich właścicieli, możemy poznać ich produkty, można im ewentualnie, jak coś nie pasi, to nawsadzać bezpośrednio, przepraszam za słowo, jeżeli coś nie pasi oczywiście, albo spotkać się i powiedzieć, słuchajcie, Karino, rewelacyjne po prostu produkty. Natomiast jak kupujemy te owe tak zwane od koncernów, to nawet jeżeli coś tam zaszkodziło, do kogo mamy się zwrócić? Karino, dlaczego warto wybierać polskie marki? Co wy jako polskie przedsiębiorstwo, niezależnie od tej bardzo wysokiej jakości, sprawdzalnej jakości, możecie jeszcze ewentualnie jakby dać i co możecie mieć od nas, od po prostu ludzi, od klientów? To jeszcze wrócę do zapachu. Pachnie, tylko zapachy, nasze produkty pachną. Czasami jest tylko tak, że potrzebujemy więcej czasu, żeby zacząć te zapachy odczuwać. To w przypadku, kiedy używaliśmy w domu sztucznych substancji Mhm. zapachowych. Natomiast dbamy o to, żeby były pachnące i są bardzo ładne. Pranie nie będzie praniem takim jak z naszym praniem nie będzie tak, że jak sąsiadka wiesza na balkonie pranie, to wiem, którego płynu do płukania użyła, bo jest tak silny. Tak i w No to mi mieszkaniu chodziło moim, w ja w zasadzie o to, swoim mieszkaniu czuję, że sąsiadka wywiesiła pranie na balkon, bo jest tam L czy jakiś inny użyty. tak. Natomiast pachnie, jest bardzo delikatny zapach, wyczuwalny, pranie jest świeżutkie i pachnące. A tak, marką jesteśmy bardzo polską, wręcz prawie garażową, bo początki nadal jesteśmy manufakturą, czyli bardzo dużo pracy jest wykonywanej ręcznie, w bardzo takich jeszcze bez wielkich maszyn i urządzeń, co mi się marzy i w końcu myślę, że po tych prawie 10 latach pracy zdarzy się za niedługo. Mhm. E, Czemu polskie wspierać? To jest takie, bo dajemy sobie nawzajem, bo wspólnie
dbamy o to, co nas otacza, bo tak jak powiedziałeś, można się z nami skontaktować. Ja bardzo sobie cenię takie komunikaty od klientów, kiedy na Messengerze klient napisze, że coś mu tam wpisał do sklepu, ale sklep nie zdążył mu jeszcze odpowiedzieć, więc napisał do mnie, bo coś tam z tym produktem ma jakieś wątpliwości, chciałby coś przedyskutować. Ja jestem przeszczęśliwa, jeśli dostaję jakiś feedback z rynku, że ktoś coś zauważył, bo ja mogę sobie też to zweryfikować i szybciutko zareagować i nigdy nie traktuję tego jako uwaga czy opierdziel, wręcz jestem dumna z tego, że konsument pracuje ze mną i ze mną rozmawia i wspólnie możemy tworzyć dalej. To jest bardzo też potrzebne, obserwuję też, w ubraniach to widać, jak rynek jest zalewany ciuchami z dalekiego, Tak, z dalekich krajów. krajów. Z dalekich krajów, a na miejscu jest mnóstwo przecudownych marek projektujących fajne rzeczy, sprzedających odzież Gdzieś widziałam też taki komentarz, ktoś napisał, że skomentowano jego markę, że ma bardzo drogie ciuchy, a w podsumowaniu te ubrania nie są droższe niż marki sportowe, które się kupuje, które przyjeżdżają też do nas z zagranicy i pompujemy te wszystkie duże koncerny, a jak już ktoś w Polsce szyje coś dobrego, to mówimy mu, o Jezu, czemu takie drogie, tak? No, nie jest drogie, ma normalną cenę, taką samą cenę, jaką jesteśmy w stanie zapłacić za coś, co ma znaczek, który wszyscy rozpoznają. I teraz tak samo z naszymi produktami, one nie są drogie, tylko nasz znaczek jeszcze nie jest tak rozpoznawalny jak te, które są na tych produktach sprzedawanych od lat przez wielkie koncerny i widniejących na wszystkich półkach sklepowych w marketach. Może nie jesteśmy dostępni, tak że wybiegniemy. Właśnie ja myślę, że problem polega na tym, że nie ma nas tak pod ręką, że jak się komuś, bo płyn do naczyń, czy płyn do zmywarki, czy płyn do prania jest takim produktem pierwszej potrzeby. Nie planujemy jak jedzenia, nie pilnujemy tak mocno, że skończy nam się chleb i musimy go wcześniej kupić. Nie pilnujemy tak mocno jak kobiety kremu, że skończy mi się, widzę końcówkę, biegnę, muszę zaplanować zakup tego nowego kremu. Żadna z nas nie dopuści do tego, żeby zostać bez swojego ulubionego kremu. Tak? Natomiast ze sprzątaniem, to sprzątanie ciągle jest jeszcze takie na uboczu i nie przewidujemy, że skończy się, to pobiegnę, kupię pierwszy lepszy w sklepie i później zostajemy w domu z tym czymś, co nie jest do końca dla nas takie korzystne, tak? Dla naszego zdrowia. Skończyło i teraz muszę zamówić, zanim Tak, zamówię, tak. wejdę na komp czy na komórkę, zamówię, no to upłyną 3-4 dni ewentualnie i z tym jest po prostu problem. No, ale to wystarczy małymi krokami sobie wdrażać, a tak jak małymi kroczkami uczymy się do kupowania dobrego jedzenia czy kosmetyku, tak samo możemy zacząć pomału wdrażać używanie w domu środków czystości, takich, które będą dla nas dobre, dla środowiska dobre, będziemy dbać wszyscy po kolei o siebie i o otoczenie. I to byłoby wspaniałe, bo bardzo miłe jest to, jak znajomi, ludzie albo ktoś, z kim zaczynam pracować, mówię, ale wspaniałe macie te produkty, no świetne są i wcale nie są drogie. Ale niech za tym pójdzie zakup. Niech on potem przyjdzie i zrobi ten znajomy, ten nowy znajomy zakupy w naszym sklepie, niech kupi nasze produkty, niech doceni naszą pracę. To jest kilka lat takiej pracy na balansie. Warto, nie warto, warto, nie warto. Mam świadomość, że są świetne, wiem, że są bardzo dobre, ale muszę dostać wsparcie z rynku. Rynek musi wiedzieć, że jak nie będzie mnie wspierał kupując te produkty systematycznie, to ja nie wiem, ile wytrzymam i czy dam radę, tak? Się nie poddawać, bo muszę się mierzyć z wieloma trudnościami, będąc producentem. Mnóstwo biurokracji, którą trzeba codziennie ogarniać, mnóstwo logistyki takiej. Tu nie będę skromna. Na pewno to, że to funkcjonuje i że warto się pochwalić. I że działam, to też są moje doświadczenia życiowe, które pozwalają mi dzisiaj to wszystko spinać. Ja poza tym, że kocham wieś i mieszkałam na wsi i stąd się wziął pomysł, to wcześniej byłam pilotem w rajdach samochodowych kiedyś, więc i logistykiem zespołów rajdowych, więc potem pracowałam gdzieś w agencji reklamowej, czy przy organizacji
wielkich eventów targowych i takie wszystkie doświadczenia powodują, że ja umiem poskładać te wszystkie elementy, klocki, zdążę zakupić konkretne opakowania, zanim mi się skończą, czy domówić etykiety, czy zadbać o to, żeby magazyn był wszystkie substancje zapełnione, że jak przyjdzie większe zamówienie, to ja jestem w stanie je zrealizować. Nie miałam nigdy sytuacji takiej, w której bym nie dopełniła czegoś, pracując niemalże tutaj przy organizacji firmy w bardzo małym składzie, bo ten skład to ja plus 3 osoby, które mnie wspierają i to jest wszystko. I my tworzymy wspólnie dzisiaj markę, która na zewnątrz może... czy masz jakieś zarzuty co do naszych produktów, jakie widzisz? Czy wydaje ci się, że one są z manufaktury, w której 2 osoby nad tym pracują na co dzień, czy wyglądają jakby były z dużego przedsiębiorstwa? No wiesz, nie były pomięte, były dobrze zapakowane, mają... Zgrywam się oczywiście, ale słuchajcie, tak, wypróbowałem to i wiecie, co na początku mnie ujęło? Napisy. Jakie bombowe, rewelacyjne napisy. Rozmawiałem z pewnym naszym wspólnym znajomym, z Grzegorzem, zdaje się. No i ja mówię, słuchaj, stary, kto za tym stoi? To są tak przeciepłe napisy, chodzi tam o takie O treści na etykiecie. treści, że jestem pod wrażeniem. Mówi, a słuchaj, bo to dziewczyny wymyśliły. Mhm. Aha, bo chłopy by nie wymyśliły tego takiego ciepełka. Więc mnie to ujęło na samym początku od razu. Jakieś tam ikonki uśmiechu, jakieś takie inne historie. To jest bardzo też ważne, bo to też mówi o tym, co człowiekowi w duszy gra. Dla mnie to jest bardzo istotne. Nie chodzi o produkt, a więc spotykamy się dzisiaj z Kariną i ona będzie opowiadać albo będzie pokazywać kupcie to, kupcie tamto i tak dalej. Albo ja to będę robił. Oczywiście, że będę robił, jeżeli zechcecie, to wchodźcie na stronę Clareko i po prostu kupujcie, albo damy jakiś link, może afiliacyjny, może ja coś z tego będę miał, albo ewentualnie wy będziecie mieli troszeczkę taniej, ale dlaczego by nie? Bo wszystko jest możliwe i tak dalej. A więc to mnie na przykład ujęło. I to nie jest... Ale wiesz co, bo to jest, no to, tak, ale to jest naprawdę, to jest projekt, który z serca pochodzi, który Bo to jest jest serca, codzienną tak. pracą wykonywany, gdzie wszystkie dobre słowa od ludzi Tak. Dzień dobry. Przepraszam, rozglądam się za jedną z moich książek, bo ci wejdę w słowo, bo w każdej mojej książce na samym końcu jest takie zdanie, w cudzysłowie, miłość i wdzięczność. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że to jest moja energia, bo ja to też robiłem z pasji i niech na końcu to będzie, jak ktoś do końca dojdzie, niech przeczyta miłość i wdzięczność. Niech ta energia, autentyczna energia takiej dobroci, takiej miłości uniwersalnej pójdzie do tego człowieka, do tego czytelnika. A więc ja wiem, o czym ty mówisz. To jest robione z poziomu serducha. I to Tak. trzeba, kochani, też cenić. I też z ogromną wdzięcznością, o której powiedziałeś, za każdy dzień, który pokazuje, że warto, że nawet jak są trudności, to one są po to, żeby się z nimi zmierzyć, przećwiczyć coś w nich, wiedzieć na przyszłość, jak sobie z nimi radzić, mieć już przy kolejnej takiej sytuacji łatwiejszą drogę do przejścia. Każde dobre słowo, każdy feedback, za którym idzie jakaś radość czyjaś, że może używać właśnie naszych produktów, że Clareko w domu z nim jest, że ja już teraz, nawet kiedy jesteśmy prawie 10 lat i mam od niedawna nowych wspólników, którzy pomagają mi, właśnie Grzegorz i Magda w tej chwili, którzy pomagają mi w pracy w rynku, żebyśmy mogli dotrzeć do większej ilości konsumentów. I wszyscy się cieszymy, gdy jakikolwiek klient, czy to znajomy, czy nieznajomy, opowiada nam o swoich doświadczeniach z używaniem naszych produktów, z używaniem Clareko w domu. I to jest miłe, jak możemy dawać radość i jak sprzątanie może być przyjemne. Tak. Bo mamy też, bo też właśnie sprzątając mamy w domu przepiękny zapach się roznosi. To jest zapach olejków, naturalnych olejków eterycznych, tak? Więc znowu sprzątanie nie musi się kojarzyć z czymś nieprzyjemnym.
ciężkim i takim obowiązkiem. Może być taką małą przyjemnością, bo Cholera jasna, znowu muszę sprzątać po tej Litwie, która, no czy takie jest powiedzenie, głodna Litwa, bo to jeszcze z czasów dawnych, dawnych i tak dalej, a tutaj nabrudzili na tego i jest problem. No problem to jest zadanie do rozwiązania jedynie i koniec. dokładnie, Wszystko da się dokładnie. rozwiązać, po to jesteśmy, a przy okazji się uczymy, bo jeżeli mam jakiś tak zwany problem, to teraz zaczynam kombinować, jak ewentualnie to zmienić, jak go rozwiązać i sprawa załatwiona. Ja przynajmniej w ten sposób zadaniowo podchodzę do domu. Dobrze, ale teraz, a jeszcze nawiążę do tego, co powiedziałem, Mhm. tak się trochę nieśmiało usprawiedliwię, że powiedziałem, że wasze środki nie pachną, bo ja się muszę najpierw odpachnić. Bo jak Mhm. się nasypuje na przykład proszek do prania, ten tradycyjny załóżmy, Mhm. od razu czuć. Tak. A więc już pyłki się rozchodzą i już ja w to wdycham. Mhm. Tak? A Ale to więc jest to, co powiedziałam, to, co powiedziałam, że to są tak silne substancje zapachowe, które właśnie powodują tą tak, twoją blokadę później w tak, odczuwaniu dokładnie. zapachu. Więc ja muszę się oczyścić tak jakby z tego, żeby Mhm. później czuć tą delikatność, tą subtelność. I teraz, ponieważ ja gotuję, mój syn i jego dziewczyna mówią, w ogóle Piotrek kiedyś dzwoni, mówi, tata, jest tu Ania, czyli jego dziewczyna, mówi, Ania prosi cię o przepis na twoją zupę, taką i taką. Mhm. Ja mówię, no i co ty jej powiedziałeś, że tata nie ma żadnego przepisu. No jak? Znaczy i wtrąca się Ania i mówi, no ale jak? No przecież pan takie świetne zupy, bez mięsa, bez niczego, bez żadnej kości gotuje. Musi pan mieć jakiś przepis. Mówię, nie. Ja po prostu wrzucam do gara, ale To robię jest. to taką przyjemnością, bo jak sobie wyobrażam, że oni przyjadą, że będą jedli, że będą chwalić, bo niech spróbują nie pochwalić, po prostu, to tam jest serce po prostu. I są Jasne. na przykład kiedyś, ale i teraz oczywiście, jeżeli się to gotuje z myślą o domownikach, o gościach, z takim serduchem, to jest inny smak niż taka typówka. I ja to mówię o tym odpachnieniu, bo słuchaj, ale ta twoja zupa to jest taka trochę dziwna, taki inny smak ma, bo się do tego trzeba przyzwyczaić, bo nie ma glutaminianu sodu. I jak ktoś się przyzwyczaił, to teraz się musi odzwyczaić i dopiero poczuć prawdziwy smak. Czyli czasami trzeba przemyć sobie kubki smakowe na języku czystą, bardzo czystą wodą, wypłukać usta, żeby poczuć prawdziwy smaczek. Ale to było tak na marginesie. Dobrze. Karinko, cały czas w tym, co mówisz, przejawia się pewien leitmotyw. Robimy czyszczenie generalne domu. To generalne to się kojarzy, wiesz, tak, ojejku, Mhm. góry nogami i tak dalej, ale cały czas to my robimy. Myjąc zęby, mogę wziąć gąbeczkę, czymś tam nasączyć, już umywalka jest umyta, Mhm. czy tam sedes i tak dalej, a inne klapę i wszystko. I teraz powiedz mi, bo dla wielu ludzi to jest właśnie przeskok. Poszedłem do sklepu, pojechałem do sklepu, kupiłem z półki proszek, płyn do mycia Mhm. i tak dalej, nie ma problemu. No a teraz muszę zamówić. Czy to nie jest przewrócenie do góry nogami naszego życia? Bo chcemy się żyć ekologicznie, chcemy dbać o tą czystość, chcemy, żeby to było zdrowe, ale to będzie drogie, trudne, niewygodne. Gdybyś mogła wskazać takie jakby 3 pierwsze kroki, bardzo proste, bo jak się zaczyna wdrażać, to jest największy problem, a później idzie to z automatu, ze wszystkim. Tak, ja miałam wielokrotnie, jak jeździłam na targi, spotykałam się z takimi stwierdzeniami klientów: o, super, świetne, to jak już mi się skończą moje produkty w domu, to sobie te zamówię. Ale nie czekajmy, aż się skończą. Mhm. Zacznijmy od małych kroków. Jeśli dzisiaj widzę, że na wykończeniu jest mój proszek do prania czy płyn do prania, to mogę kupić dzisiaj, jutro, pojutrze dostanę do domu i być przygotowanym na to, że to, co mi się kończy, będę miała już w zapasie i będzie to z tych produktów naturalnych, ekologicznych. Tak? Nie wiem, planuję mycie okien, bo zazwyczaj te mycie okien planujemy. To nie jest tak, że wstaję rano i biegnę i myję szyby. Raczej sobie zakładam, że któregoś dnia podejdę do okien i je umyję. No to mogę wcześniej ten płyn kupić do szyb i już mieć go w domu. Z wieloma produktami do sprzątania też jest tak, że idąc na większe zakupy je kupujemy, czyli
troszeczkę przewidujemy, że za chwilę skończy mi się coś, czy skończy mi się do zmywarki produkt, tak? Czy skończy mi się płyn do mycia toalet. No to wystarczy zrobić na początek taki przegląd tego, co mam w domu i to, co jest na finiszowaniu, na zakończeniu, na przykład 3-4 produkty zakupić sobie. I nie namawiam do tego, żeby wyrzucać, bo to też no nie o to chodzi, żeby wyrzucać z domu coś i przechodzić na inne produkty. Zużyjmy sobie, jak już Kończy chcemy się to, zużyć, oczywiście, tak. to też przecież nie chodzi o to, żeby z dnia na dzień jakieś rewolucje wielkie przeprowadzać w swoim życiu. Z kremu też nie wyrzucam, tak? Nawet jak nie do końca jest dla mnie dobry, mogę go trochę inaczej zużyć, ale kupuję sobie kolejny. Małymi krokami, małymi, drobnymi krokami znajdźmy sobie te produkty, które nam pasują, bo no może ktoś będzie chciał pranie robić dalej w takim proszku, jakiego używał, ale skorzysta z żelu do mycia toalet, czy z musu do mycia umywalki, czy wanny, tak? I przestawi się na 2-3 produkty i już ograniczy, tak? Podejdźmy do tego w ten sposób, że każda zmiana drobna prowadzi do poprawy naszej jakości naszego życia, zdrowia i dbałości o środowisko, o planetę. To tak jak zabranie jednego woreczka foliowego mniej ze sklepu na zakupach, bo wezmę luzem 2 marchewki i nic się nie stanie, jak je luzem włożę do torby. Tak samo może być, dzisiaj kupię jeden produkt, jeden płyn czy 2 i wprowadzę je w użytkowanie w domu. A potem przerzucę się może jeszcze na jakieś i może stwierdzę, może mam psa i chcę zacząć od mycia toalety czy podłogi takimi środkami, które temu mojemu zwierzakowi nie będą szkodziły. Tak? No pomalutku, nie namawiam do jakichś drastycznych kroków, drastycznych zmian, natomiast z całego serca polecam, bo to są tylko polskie produkty, wykonywane własnoręcznie w manufakturze. Każdy zakup to jest taka cegiełka to nie udawajmy, każdy zakup naszego produktu to jest cegiełka do tego, żebyśmy my dalej funkcjonowali i pracowali, żeby nam się spinały nasze budżety, żebyśmy dawali radę robić jakieś działania w rynku, które pozwolą nam na dotarcie do szerszej grupy klientów. To wszystko, każdy zakup nowego klienta, każde pojawienie się nowego klienta to jest dla nas takie, ale fajnie, jest ktoś nowy, kto zaczyna u nas zakupy. Ja bardzo, bardzo się cieszę, mamy takich klientów, którzy są z nami od początku i kupują systematycznie i to jest tak wspaniałe uczucie, widząc, że ten ktoś już jest z nami któryś rok i cały czas z nami jest, tak? A każdy nowy, który przyjdzie, to jest też wielka radość, jest nowy, kupił ktoś nowy, bo to tak jak przychodzi do sklepu, ktoś też mamy sklep stacjonarny i mamy klientki, które przychodzą systematycznie. W W ogóle jest Olsztynie, bardzo tak? fajne. Tak, w Olsztynie, tak. I przychodzą specjalnie z listą zakupową, bo wiedzą, że to im się kończy i chcą pokupować te produkty. Jest jeszcze też, mówiłeś o refilach. My mamy ofertę w słoikach, dosłownie w takich słoikach jak na ogórki. Wszystkie produkty są zapakowane w słoje, bo można sobie właśnie kupić w formie refila w słoju, bądź też w większym opakowaniu, 5-litrowym. Ale czemu mówię o tych słoikach? Bo to jest też tak, że dużo rozważyliśmy, żeby produkować produkty do sprzątania w opakowaniach szklanych, bo to szkło jest takim jedynym, najbardziej odzyskiwalnym opakowaniem. No ale znowu tutaj ślad węglowy, transport ciężki, też trzeba przeanalizować, gdzie znaleźć ten środek, też sprzątać w domu produktem w szklanej butelce, chcąc dzieciaki wdrażać do sprzątania, to też tak trochę nie bardzo, więc... Na przykład upadnie, potłucze się i... Dokładnie, więc no a ja bardzo też liczyłam przez te swoje różne logistyczne działania, że jednak transporty tych szklanych opakowań wcale nie są dobre, bo to waga każdego opakowania jest już wtedy o wiele większa. Ale jest w słojach jako refill, można sobie kupić raz butelkę, a potem kupować już słoiki, które jesteśmy perfekcjonalistami w pakowaniu słoi, bo żebyście wiedzieli, ja nawet do pakowania naszych paczek, my nie używamy żadnej folii do pakowania wysyłek do klientów, a dodatkowo do zawijania tych wszystkich słoików używamy takich zużytych przekładek, które w dużych marketach są wyrzucane na makulaturę.
Ja Tak. tam mam taki jeden duży punkt w Olsztynie, gdzie jadę i proszę, żeby mi pan wywiózł z magazynu, co zaraz ma być wyrzucone na makulaturę i używamy takich przykładek do zawijania słoików. Też jestem częstą bywalczynią takich znanych sieci, gdzie warzywa na stoiskach z warzywami są w takich fajnych kartonach. My to nazywamy papryczaki, bo często papryki w tym są, Wiem a o co one są, mówisz. tak, a one są świetne do przesyłek, które robimy dla naszych sklepów, więc ja często takie słoiki, jak wysyłam do sklepu, to wysyłam w kartonach, które pozyskałam z Mhm. stoisk warzywniczych, Mhm. ze znanych marketów, które to kartony za chwilę też są zgniatane i trafiają na makulaturę, więc ja jak zdążę je zabrać, to one jeszcze idą w świat dalej. Tak. I to jest też taka cała nasza filozofia, żeby oprócz dbałości o to, z czego produkujemy, w co pakujemy, to też jak najmniej generujemy takich niepotrzebnych opakowań zbiorczych, jeśli możemy wykorzystać coś, co jest dookoła nas. A to widzisz, znowu mamy jakieś punkty styczne, bo ja jeżeli na przykład ktoś zamawia przez mój sklep książki, to są czasami niewielkie zamówienia, więc mam specjalne kupione, powiedzmy, kartony takie, przekłada się, żeby to też elegancko wyglądało w miarę, ale stretch jest, bo wiadomo, żeby się nie zachlapało, Mhm, bo to w transporcie jasne. No, trzeba zabezpieczyć. różnie bywa. Natomiast czasami są zamówienia większe, a więc jakaś firma zamawia powiedzmy większą ilość książek, więc już z doświadczenia wiem, jak to się odbywa, bo miałem czasami straty, bo zapakowałem, a tam ktoś przy tym rzucił na kant 10 książek, rozwalone są, grzbiety i tak dalej, więc nauczyłem się i też wykorzystuję opakowanie, które biorę z zaprzyjaźnionego sklepu, grube często, znaczy kartony o bardzo grubych ściankach, po bananach czy po czymś i z boku zabezpieczam wszystko, Mhm, co się bierze właśnie z tego jakby recyklingu. jasne. I to jest właśnie to zabezpieczenie. To mi się cholernie podoba, że mówisz o tym otwarcie, a nie o tam specjalne, tam wiecie, czy z markowymi napisami. Ja co najwyżej mam naklejkę specjalną. Mhm, Dziękuję za zakupy na paczce naklejone i tam kontakt mhm. ewentualnie to jest wszystko. Dobrze. Karinko, czyli w takim razie tu nawiążę do jeszcze czegoś, o czym ty wspomniałaś, że wprowadzenie takiego systemu to nie jest kłopotliwe, tylko step by step, krok po kroku. Czyli ty namawiasz w zasadzie ludzi do tego, że byli współuczestnikami efektu motyla, czyli butterfly effect, czyli gdzieś tam motylek pomachał jeden skrzydełkami, zrobił się powiew, dotarło do innego motylka, to poruszyło jego skrzydełkami i nagle na planecie miliardy motyli fruwają skrzydełkami i jest powiew na tej zasadzie. A więc krok po kroku wdraża mama, wdraża tata, wdrażają dzieci, czyli w takim razie, czy pojedynczy człowiek może mieć wpływ, pojedynczy człowiek, zwariowany trochę, może mieć wpływ na zdrowie swojej rodziny, na czystość otoczenia, czy codzienne Ale wybory w to, związku z tym milionów ludzi mogą realnie zmienić świat. no ale to popatrzmy, jeśli my, jako taki pojedynczy człowiek, nie będziemy codziennie wdrażać takich proekologicznych działań, no to kto za nas to zrobi? Teraz, jeśli każdy z nas codziennie zrobi jedną rzecz, nawet na zakupach zamiast foliowej reklamówki weźmie ten karton z warzywniaka i do niego spakuje zakupy i przyniesie do domu ten karton, potem jeszcze go wykorzysta nie wiem, jako pojemnik na buty albo segregator do klocków dla dzieci, tak? Na przykład. To, no bo można bardzo dużo rozwiązań, czy nie wiem, z kilku pudełek można sobie nawet szafkę zbudować, jak ktoś potrzebuje w piwnicy czy w garażu. I ona może długo funkcjonować. To zobaczmy, jak dużo takich, każde jedno działanie, jakby tak sobie od dzisiaj, każdy powiedział, że będzie próbował jedną małą, drobną rzecz codziennie wdrażać. To po roku każdy wdroży 360 Mhm. razy Mhm. miliony, miliardy ludzi na świecie. Zobaczmy, jak tego jest dużo. I
Myślę, że to tak trzeba zaczynać od małych, drobnych kroków, nie narzucać sobie jakiegoś celu wielkiego, który nas przerośnie, bo zaplanowałam, że kupię całą domową chemię naturalną, ekologiczną, zapomniałam znowu na zakupach kupiłam coś i kolejny miesiąc minął, kolejny. Nie ma potrzeby wywracać świata do góry nogami w jednym momencie. Jeśli ktoś ma na to przestrzeń, to pewnie, to zachęcam. Natomiast drobnymi, małymi krokami, ale to tak jest z każdą dziedziną. Ja sama wiem, ja nigdy w życiu nie biegałam. Zawsze miałam kłopot z bieganiem. Nawet w szkole podstawowej miałam jako nauczycielka panią, która jest trenerką lekkiej atletyki i pozwalała mi chodzić zamiast biegać, tam mocno z tym chodem pracowała. Dzisiaj już wiem, biegam na wysokim tętnie i stąd były te trudności, ale w tamtym roku miałam to szczęście, że przyjaciółka mnie zaczęła namawiać na takie drobne marszobiegi. 2 razy w tygodniu. Malutkie spotkania. I Po można. 4 miesiącach przebiegłam 5 kilometrów. Tak, Po roku przebiegłam półmaraton. niesamowite. I z czego to się wzięło? Z Tak, drobnych kroków, z tak. konsekwencji, z systematyczności, z niepoddawania się, z pracy cyklicznej, systematycznej, konsekwentnej, niezapominanej. I tak samo możemy postępować w domu, z tym, co nas otacza, z dbałością o siebie, o planetę, o zdrowie, o dzieci, o psy, o koty, o otoczenie. Małymi, drobnymi kroczkami wdrażać sobie wszystko. Tak, i znowu odniesienie, no nie będę od tego dzisiaj wolny totalnie. Dlaczego? Dlatego, że przed wielu laty, mając prawie 40 lat, zacząłem uprawiać karate Kyokushin. Byłem starym facetem w stosunku do całej reszty, bo to byli kilkunastoletni, przeważnie chłopcy, ale też i dziewczyny. Najstarszy chyba z tej grupy początkującej miał 20, a ja miałem prawie 40. I trzymałem się bardzo długo, po kilku tygodniach połowy ich nie było. I tam jest między innymi w karate jest taki podstawowy cios ki, uderzenie po prostu pięścią na wprost, odpowiednio trzeba ustawić i tak dalej. Żeby prawidłowo to wykonywać, nauczyć się, to trzeba wykonać przynajmniej 100 000 takich uderzeń, ruchów. 100 000? Przecież Jak to brzmi? mi dzisiaj w tej dobie nie starcza. No ale masz 3 razy te treningi w tygodniu, w miesiącu 4 tygodnie, no i można policzyć, ile to jest tygodni w roku, i tak dalej, i przychodzisz na każdy trening i po prostu pracujesz, tak? Tak jak chodzenie, jak małe dziecko wstaje, pada i wtedy jesteśmy tacy szczęśliwi, zobacz jak wstaje, na półkę i dalej próbuje. Dorośli, nie udało się, Karinie nie udało się otworzyć, opakowanie jej nie wyszło, albo coś tam, z taką pogardą. Ludzie, trzeba się opamiętać. A więc, ale to jest takie marginalia. Czyli krok po kroku, drobne sukcesy i trzeba na początku rozmowy naszej, jeszcze nie nagrywanej, powiedziałaś, że lubisz siebie nagradzać. No i nagradzajmy siebie Tak. takim... Rozmawialiśmy o moim pianinie za moimi plecami, tak, o nagrodach. Tak, o nagrodach właśnie. Po wielu latach wracam do grania na pianinie i mówiłam o tym, że nagrodą jest kwadrans przy pianinie, że jak wykonam swoje zadania założone na dzisiejszy dzień, to mogę się odwrócić i pograć. No i bardzo dobrze, to mam nadzieję, że w takim razie zadanie, które teraz wykonujesz razem ze mną, to po prostu pozwolić sobie na nagrodę i żeby się zrelaksować po tej ciężkiej, bardzo trudnej rozmowie, z bardzo skomplikowanymi pytaniami, usiądziesz sobie po prostu pograsz. Dobrze. Karinko, mamy tam godzinę z kawałkiem, więc zaraz będziemy kończyć. I powiedz tak, znaczy to mój taki wniosek. Okazuje się, że ekologia, czy te ekologiczne tak zwane wprowadzanie pewnych zmian w domu wcale nie muszą oznaczać wyrzeczeń, jakiejś ciężkiej pracy, jakiejś rewolucji. W ogóle ja nienawidzę pojęcia rewolucja. Uważam, że wszelkie jakieś zmiany w naszym życiu powinny przebiegać ewolucyjnie, spokojnie, bo jeszcze żadna rewolucja niczego dobrego nie zrobiła. W sensie historycznych wydarzeń to tylko pożoga, katastrofy, masa trupów i tak dalej, i tak dalej. Więc z tego co rozumiem,
tu chodzi tobie o świadome decyzje podejmowane w domu i nie tylko przez panią w domu, ale również tego może przez tego niższego pana, który się dołączy i poprzez innych domowników. I być może największą zmianą, jaką możemy dzisiaj wprowadzić w naszych domach, to nie jest kupowanie nowych gadżetów, eko-gadżetów, tylko stopniowe wprowadzanie jakichś po prostu zmian. Wypróbujemy, ale z pewną wytrwałością, po prostu taką cierpliwością. Ja, słuchajcie, kochani, teraz do was wszystkich, chcę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że poznałem kolejnego człowieka, kolejną piękną istotę, Karinę, i w zasadzie jej otoczenie, firmę, a firma to nie są budynki, hektary produkcyjne, tylko ludzie. Cieszę się, że poznałem nowych ludzi, którzy wprowadzają pewną ideę. Czuję to wyraźnie, że Karina i jej współpracownicy mają pewną misję, mają pewną wizję. O tym rozmawiałem w audycji z Rafałem Stachyrą, o tym, jak można prowadzić biznes, jak można zarabiać z radością. I pamiętam jak rozpakowałem paczkę, którą otrzymałem z produktami Clareko i zobaczyłem te napisy i te takie ikonki, takie uśmiechnięte ludziczki. Myślę, kurczę, jakie to jest fantastyczne. To jest zarabianie z przyjemnością, z radością, a nie zysk, zysk, zysk tylko. Czyli dajecie pewne wartości, czyli wartości dodane i na tym można zarabiać. Coś fajna rzecz. Posłuchaj, Karinko, jeszcze takie ostatnie zdanie dla naszych gości, dla słuchających od ciebie. To ja bym bardzo sobie życzyła, żebyście zapoznali się z Clareko i poczytali o naszych produktach, uwierzyli w dobro i w miłość, którą wkładamy w produkcję, w naszą dbałość o to, i żebyście próbowali sami pomału dbać we własnych domach o to otoczenie z takim poszanowaniem siebie i całej planety, bo od nas samych zależy to, jak będziemy dalej mieszkali, w jakich warunkach będziemy żyli, i to, czego używamy, wpływa na nas i na wszystko wkoło. Kochani, to jest kapitalne zamknięcie. Ja nie ukrywam, że z ogromną przyjemnością słuchałem tego, co mówi Karina, bo to jest przeciepła, cudowna istota. Tak to czuję. Mówię to uczciwie, to nie jest żaden marketing, tylko czuję to. Wystarczy się wczuć w to, co Karina mówi, w jej głos, w tembr, we wszystko. I bardzo, że tak powiem, jesteś z tym, co robisz, z całą swoją istnością. Jesteś po prostu taką, mam wrażenie, taką moją duchową istotą, kompatybilną akurat z tym, co ja po Dziękuję. prostu robię, i to jest cudowne. Słuchajcie, oczywiście w opisie audycji będzie podany kontakt. Wejdźcie na stronę Clareko, zapoznajcie się z produktami. Będzie ewentualnie, jeżeli Karina mi zezwoli, to powiedzmy jakiś tam kontakt, mail i tak dalej, żeby się kontaktować, czy telefon, to co Karina uzna. I zapoznawajcie się z tym, bo to jest naprawdę ważne, żebyśmy zmieniali pewne rzeczy krok po kroku. A oprócz tego, tak jak powiedziałem, przyszłość należy słuchajcie, do relacji. Jeżeli chodzi nawet o biznes, do relacji, do małych często firm, które mogą powstać oczywiście bardzo duże, ale kochani, to od was zależy, bo wy będziecie decydowali własnymi decyzjami, nogami, czy wesprzecie na przykład jedną z wielu polskich firm, w tym przypadku Clareko, zwracam uwagę na tą nazwę, Clareko, to wy będziecie decydować po prostu o tym. Wejdźcie, poczytajcie, zapoznajcie się. Ja po prostu polecam, świadomie zupełnie, nie wiedząc nawet, czy coś z tego będę miał, w sensie tego, zupełnie nie o to chodzi. Wiecie, co jest To nie chodzi o... przyjemność? Coś polecać, co jest fajne, co ja sam sprawdziłem i co jest produkowane naprawdę bez wielkich słów, ale z miłością. Dziękuję wam wszystkim, dziękuję ci, Karinko, za to spotkanie. Dziękuję bardzo. To była bardzo, bardzo miła rozmowa. To bardzo dziękuję. O, i to jest właśnie ta moneta, którą otrzymuję, no nie? To co, trzymajcie się. A, proszę was o linki,
O dzielenie się linkami ze swoimi znajomymi, polecajcie to i produkty, o lajki, o komentarze, o to, żeby się coś działo, bo wówczas ten kanał też rośnie. Bez Was nie będzie, kochani, nic. Będzie to wszystko stało. Trzymajcie się. Do zobaczenia najbliższego. Zobaczenia.